A ten, który będziemy oglądać dzisiaj, to jest już urządzenie, myślę, że z połowy lat 50. Model przewidziany prawdopodobnie na rynek francuski, czy na rynek w krajach francuskojęzycznych. I zdejmuję tutaj tę pokrywę wlotu powietrza. Bardzo sprytnie i fajnie zrobione. Już chyba. O, i wyjmuję cały silnik ze środka. Wycinam tutaj kondensator, wycinam tutaj kondensator. To jest firma Frankfurter Kondensatorenfabrik, założona w 1928 roku we Frankfurcie nad Menem, czyli frankfurcka fabryka kondensatorów. 5×6,30. Połączony, włączony byłby teraz odkurzacz, wyłączony. Cześć, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na spotkanie z tym małym skrzatem, elfem, gnomem, bo tak mniej więcej można by na polski przetłumaczyć nazwę tego odkurzacza. Zresztą na tabliczce tutaj na obudowie widnieje właśnie taki skaczący skrzat, który był charakterystycznym logotypem całej serii tych modeli. To jest odkurzacz wyprodukowany przez niemiecką firmę Vorwerk z Wuppertalu, której historia produkcji odkurzaczy tej firmy sięga 1930 roku, a więc niebawem już będzie to 100 lat. To jest odkurzacz z serii Kobold, czyli właśnie w tłumaczeniu na polski skrzat, aczkolwiek tutaj akurat tej nazwy Kobold na nim nie ma, jest taka dosyć tajemnicza nazwa Lutinus. Skąd się wzięła? O tym sobie porozmawiamy za chwilkę. Ja chciałbym Wam tylko pokazać jeszcze kilka starszych modeli tych odkurzaczy Vorwerk Kobold, ale jeszcze we wstępie chciałbym bardzo podziękować Rafałowi i Piotrowi za przysłanie tego odkurzacza tutaj do przeglądu i do prezentacji na kanale. Oczywiście to, co trzymam w ręku, jest tylko głównym elementem całego odkurzacza. Były do niego jeszcze liczne akcesoria, no oczywiście różne ssawki. Tutaj montowało się drążek, który jest w komplecie, ale taki drążek trudno jest przysłać, więc do mnie w paczce przyjechał tylko ten główny element odkurzacza. Tutaj montowało się jeszcze worek na kurz, ale myślę, że bardzo ciekawie będzie też przyjrzeć się temu głównemu elementowi całego odkurzacza, rozmontować, zajrzeć do silnika, zobaczyć, czy ten silnik działa, zobaczyć, czy wymaga jakichś szczególnych zabiegów, a mam wielką nadzieję, że po powrocie tego odkurzacza do domu być może dostanę od jego właścicieli zdjęcie, jak ten odkurzacz wygląda po zmontowaniu. Ale najpierw cofnijmy się troszeczkę w głąb historii firmy Vorwerk i zobaczmy kilka starszych modeli. Tutaj postawiłem na stole te egzemplarze z rodziny odkurzaczy Vorwerk Kobold, które akurat mam w kolekcji. W większości starsze od tego modelu, który będziemy oglądać dzisiaj. Zrobiłem sobie też taką malutką ściągawkę, na której wypisałem daty produkcji, czy daty wejścia na rynek niektórych z tych odkurzaczy. Takich najstarszych odkurzaczy Vorwerk Kobold, czyli właśnie Vorwerk Skrzat, czy Gnom, czy Elf z roku 1930. Niestety nie mam. Moim najstarszym odkurzaczem tego typu jest ten Vorwerk Kobold model 34, pochodzący prawdopodobnie właśnie z roku 34, bo początkowo nazwy tych modeli pokrywały się z datą ich produkcji, czy z datą ich wejścia na rynek. Tutaj też mocowało się drążek, mocowało się worek na kurz, tego niestety nie mam, przewód jest tutaj do wymiany. Będziemy się tym odkurzaczem zajmować, on jest bardzo ciekawy. Kolejnym chronologicznie jest ten odkurzacz Vorwerk Kobold model T. Tak jak przeczytałem, te modele T weszły na rynek w 1935 roku. Już nie mają plastikowej obudowy, tylko obudowę wykonaną z tworzywa. Tutaj akurat zachował się worek na kurz, chyba nawet oryginalny przewód. Nie ma tutaj mocowania drążka i drążka, ale postaram się to dorobić. Mam wrażenie, że pełnił kiedyś rolę froterki, bo to jest jakaś taka szczota do froterowania podłogi, a przy okazji też odkurzał. No i tutaj mam jeszcze dwa modele, czy właściwie dwa egzemplarze modelu S. Ten i ten, na tym jest to nawet lepiej widoczne. To były odkurzacze, które, tak jak przeczytałem, weszły na rynek w 1938 roku, czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej. W tym sporo tych akcesoriów jednak brakuje, uchwytu na drążek, worka, nie mam do niego ssawek.
Ten ma akurat założoną dość ciekawą rzecz, bo suszarkę do włosów, aczkolwiek ta suszarka pochodzi od innego odkurzacza, od polskiego odkurzacza Syrenka, zaraz o nim powiem. Ta podstawka, którą stosowało się przy wykorzystywaniu tego odkurzacza jako suszarka, też jest od polskiej Syrenki, co pokazuje, że te akcesoria były wymienne. To też jest model S, pochodzący prawdopodobnie z 1938 roku. Przewód jest do wymiany. Będziemy się każdym z tych odkurzaczy też zajmować w oddzielnym odcinku. No tutaj jest ten nasz, który oglądamy, o nim zaraz. Właśnie, tutaj mam polski odkurzacz Syrenka, który też był już kiedyś prezentowany tutaj na kanale. To jest właściwie polska wersja odkurzaczy przedwojennych, odkurzaczy Vorwerk Cobalt, ale produkowana już po wojnie. Ten pochodzi z 1959 roku, wyprodukowany przez Stołeczne Zakłady Sprzętu Gospodarstwa Domowego. Żadnych innych przykładów sprzętów tam produkowanych nie mam. Tak jak powiedziałem, ten odkurzacz jest na tyle zgodny z przedwojennymi modelami Cobalt, takimi jak model S czy jak model T, że można akcesoria tutaj wzajemnie wymieniać. Chyba to gniazdko elektryczne do podłączenia suszarki jest troszeczkę inaczej zrobione i nie jestem pewien, czy one by pasowały, ale chyba tak. Także to jest polski odkurzacz Syrenka. No i mam tutaj jeszcze też taki odkurzacz polski, wyprodukowany w warszawskich zakładach silników elektrycznych. Pewnie też na przełomie lat 50. i 60., czy jeszcze gdzieś w latach 50. Odkurzacz, który nawet nazywa się skrzat, czyli jest to dokładne tłumaczenie niemieckiego Kobold. Aczkolwiek to jest raczej model, który bardziej przypominałby te pierwsze modele odkurzaczy Cobalt gdzieś właśnie z początku lat 30., nawet jeszcze wcześniejsze niż ten model 34. Nawiasem mówiąc, tego chyba nie wspomniałem, że pierwsze odkurzacze Cobalt model 30 podobno wyposażone były w silniczki od gramofonów. Ten odkurzacz Syrenka jest nawet dosyć kompletny, on ma sporo akcesoriów, tak jak ta suszarka, jak różne końcówki. Tutaj akurat na filmie go może nie najlepiej widać, ale mogę pokazać też ujęcie z telefonu, gdzie widać go z całym tym zresztą oryginalnym drążkiem. I mniej więcej tak właśnie jak ta Syrenka wyglądały też te stare odkurzacze Vorwerk Cobalt. Może kiedyś taki uda mi się znaleźć też z kompletem akcesoriów. No tak, a ten, który będziemy oglądać dzisiaj, to jest już urządzenie, myślę, że z połowy lat 50. Odkurzacz, który wszedł na rynek w 1952 roku, czyli Cobalt 52, miał już mniej więcej taki kształt tej części mieszczącej silnik, ale chyba jeszcze wykonany był tak jak te odkurzacze z bakelitu czy z pokrewnego tworzywa. Natomiast odkurzacz Cobalt 53 z 1953 roku był już w takiej plastikowej obudowie z charakterystycznymi zielonymi elementami. To jest, zaraz to sobie obejrzymy, model 111, który chyba był produkowany od 1954 roku, czyli tak naprawdę jeden z pierwszych tych odkurzaczy Cobalt, czy modeli odkurzaczy Cobalt właśnie w takiej plastikowej obudowie. No niestety więcej o historii tych odkurzaczy nie wiem. Można je dosyć często spotkać, czy w miarę często spotkać w Polsce, no ale nie są to u nas odkurzacze tak popularne jak w Niemczech i na pewno w Niemczech można obejrzeć dużo większe kolekcje tych odkurzaczy, zachowało ich się tam zdecydowanie więcej, ale u nas w Polsce też tego typu odkurzacze się trafiają. To jest wszystko, co tak króciutko mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o historię tej firmy z Wuppertalu, firmy Vorwerk, produkującej zresztą do dzisiaj znacznie nowocześniejsze już dzisiaj wersje odkurzaczy Cobalt, czyli skrzat, czy elf, czy gnom. Ten egzemplarz, który mamy na stole i który tutaj do przejrzenia wypożyczył Rafał, nosi nazwę Lutinus. Tutaj na górze widać logo Vorwerk, pod spodem Lutinus. Tutaj jest jeszcze francuski napis znaki towaru zastrzeżone. Model 111, czyli to jest właśnie ten model, który pojawił się w 1954 roku. Typ 7H, bo było jeszcze kilka typów tych odkurzaczy. Widziałem gdzieś w internecie typ 6H chyba. No trzeba by taki mieć, żeby dokładnie porównać, czym one się różniły. Tutaj na dole, na samym dole tej tabliczki jest nazwa producenta, czy nazwa firmy, która sprzedawała te odkurzacze, Lutinus SA. SA to jest chyba, nie jestem pewien,
ale jest to chyba skrót od francuskiego Société Anonyme, czyli to jest rodzaj spółka anonimowa, to jest rodzaj spółki w prawie handlowym francuskim. Jest tutaj znaczek urządzenia w drugiej klasie ochronności, czyli nie wymagającego przewodu ochronnego, prąd przemienny, prąd stały, silnik uniwersalny 220 V, napięcie znamionowe, moc 140 W. No i jest tutaj jeszcze numer tego odkurzacza. Przyznaję, że ja nie jestem pewien, czy tutaj gdzieś kryje się data w tym numerze. No jest tutaj 0054, to 54 teoretycznie pasowałoby do daty, od której rozpoczęto sprzedaż modelu 111, ale nie jestem pewien, czy nie jest to przypadek. 005422 to jest właściwie wszystko, co na tej tabliczce znamionowej możemy zobaczyć. Dlaczego nie ma tutaj nazwy Cobalt? Widziałem identyczne modele 111 sprzedawane w Niemczech, tutaj z napisem Cobalt zamiast Lutinus. Wydaje mi się, że był to, sądząc zresztą tutaj po innych francuskich napisach, model przewidziany prawdopodobnie na rynek francuski, czy na rynek w krajach francuskojęzycznych, a chyba ta nazwa Lutinus wywodzi się od francuskiego słowa lutin, czy lutin, czyli to jest takie właściwie odpowiednik niemieckiego kobold, czyli też coś w rodzaju takiego skrzata leśnego. Także przypuszczam, że były to odkurzacze produkowane właśnie do Francji czy do krajów francuskojęzycznych. Nie wiem, czy produkowane w Niemczech, w Wuppertalu i eksportowane, czy być może firma miała też jakieś zakłady produkcyjne i serwisowe, na pewno serwisowe we Francji. Wiem, że istniały też włoskie wersje dokładnie tych samych odkurzaczy i one też nosiły włoską nazwę Foletto. To też taki właśnie zabawny skrzacik. Czyli na tych odkurzaczach produkowanych do innych krajów nie było niemieckiej nazwy Cobalt, tylko właśnie odpowiedniki w danym kraju. No, to była firma zachodnio-niemiecka. Po wojnie przedstawicielstwa w Polsce Ludowej nie miała, nawet przyznaję, że muszę sprawdzić, bo nie pamiętam, czy w ogóle znak Vorwerk był w urzędzie patentowym w Polsce opatentowany. Bardzo możliwe, ale muszę sprawdzić, bo tego nie pamiętam. No u nas takie odkurzacze, gdyby Vorwerk je sprzedawał, to nazywałyby się właśnie pewnie Gnom albo Skrzat. Pewnie Skrzat. Widzieliśmy tutaj ten polski odkurzacz Skrzat z warszawskich zakładów silników elektrycznych, ale była to, myślę, kopia tych odkurzaczy Vorwerk, niekoniecznie robiona na podstawie jakiejkolwiek umowy handlowej czy jakiejkolwiek licencji, bo wtedy jeszcze właściwie do połowy lat 60. jakieś oficjalne stosunki handlowe z Republiką Federalną Niemiec właściwie nie istniały. No to jest taka ciekawostka. Przyznaję, że ja trochę szukałem w internecie o tych odkurzaczach Lutinus, czy w ogóle o tym francuskim przedstawicielstwie firmy Vorwerk, ale praktycznie nic nie znalazłem. Wszystko jest zdominowane przez dzisiejsze reklamy leku o tej nazwie Lutinus. To jest chyba lek ginekologiczny. W odkurzaczach Lutinus praktycznie nic nie znalazłem. Poszukam jeszcze na francuskich portalach aukcyjnych. Może stare egzemplarze właśnie takich odkurzaczy Lutinus uda mi się znaleźć. Ciekawa, bardzo ciekawa rzecz. Może kiedyś obejrzymy też tutaj dokładnie ten model 111, ale z napisem Vorwerk Cobalt, produkowany na rynek, na rodzimy rynek niemiecki. Sam ten odkurzaczek, czy ta główna część odkurzacza w każdym razie jest w całkiem niezłym stanie. Najważniejsze, że ten plastik nie jest popękany, jest troszeczkę pożółkły. Tabliczka zachowała się całkiem ładnie. Ten przewód oryginalny, zielony, zachował się też całkiem nieźle. Tutaj niektóre te elementy widać, że już są takie zaczepy tego przewodu, czy takie odgiętki, widać, że już są bardzo sparciałe. Sam przewód wygląda jeszcze całkiem nieźle. No inna kwestia, w jakim stanie są te żyły wewnętrzne przewodu. Sprawdzimy to, zajrzymy tutaj i sprawdzimy też megaomomierzem, czy ten przewód w ogóle jeszcze do czegokolwiek się nadaje, aczkolwiek ja bym go chętnie zostawił, bo to jest oryginalny przewód. Można by oczywiście znaleźć taki zielony dzisiaj, ale fajnie byłoby ten odkurzacz tak zostawić. Jest tutaj całkiem fajne mocowanie, po pierwsze drążka, które można zdjąć i tutaj mogliśmy też po zdjęciu tego mocowania mogliśmy tutaj podłączyć też suszarkę do włosów. Tutaj znajduje się gniazdko elektryczne, tak samo jak w tych starszych przedwojennych jeszcze modelach, do podłączenia suszarki do włosów, z tym, że ta przedwojenna suszarka by tutaj nie pasowała, bo tutaj są takie płaskie
otworki przewidziane na wtyczkę z takimi płaskimi kołkami czy płaskimi bolcami, a ta suszarka, którą tutaj widzieliśmy, akurat od polskiego odkurzacza Syrenka, ale wzorowana na tych do odkurzaczy Kobold przedwojennych, ma te kołki okrągłe, zresztą jeden większy, drugi mniejszy. Bardzo fajnie byłoby taką suszarkę też zobaczyć. Wydaje mi się, że widziałem w internecie taki włoski odkurzacz, ten sam model, ale właśnie o nazwie Folletto, który miał tutaj specjalną podstawkę, troszeczkę inną niż tą, którą widzieliśmy od odkurzacza Syrenki, w którą wkładało się tę część silnikiem w czasie, kiedy miała ona być wykorzystywana jako suszarka, no i tutaj podłączało się suszarkę, która była bardzo podobna do tej, którą tutaj widzieliśmy od odkurzacza Syrenka, nawet chyba właśnie wykonana z takiego czarnego bakelitu, a wcale nie z takiego plastiku, no bo to był jednak element, który musiał znieść znacznie wyższe temperatury. Ale to było chyba tylko jedno miejsce, jedno zdjęcie, na którym taki odkurzacz z tymi akcesoriami widziałem. Były też bardzo różne ssawki do tych odkurzaczy. Ciekawi mnie, co Rafał ma w swojej kolekcji, jeżeli chodzi właśnie o akcesoria. No może kiedyś taki kompletny odkurzacz uda nam się obejrzeć. Na razie może nie będę zakładał tego mocowania drążka, bo i tak będziemy musieli ten odkurzacz wyczyścić i tak będziemy musieli się tutaj do niego do środka dostać w czasie przeglądu. Rzuciłem jeszcze okiem szybko na starą bakelitową wtyczkę. Tutaj jest napis Brevet. Prawdopodobnie jest to również francuska, może szwajcarska wtyczka. Teraz tak mi przyszło do głowy, że może te odkurzacze były też sprzedawane na przykład we francuskojęzycznej części Szwajcarii. No, ciekawe. Czy jest to oryginalna wtyczka, która znajdowała się przy tym odkurzaczu, czy kiedyś ją wymieniono? Przyznaję, że nie mam zupełnie pojęcia. Tak jak powiedziałem, poszukam zdjęć tego modelu odkurzaczy, najchętniej właśnie Lutinus, i zobaczę, jakie wtyczki przy nich się znajdowały. No tak, a ja bym teraz chętnie po tym wstępie zajrzał tutaj do środka tego odkurzacza, obejrzał jego silnik. No i musimy odkręcić tutaj 4 śrubki, które trzymają tę obudowę. Ostatnia śrubka i zdejmuję tutaj tę pokrywę wlotu powietrza. Nawet jest to w środku, zobaczcie, dosyć czyste. I mamy tutaj widoczny silnik z tą turbinką tłoczącą powietrze. Turbinka działała troszkę tak jak karuzela. Kręcąc się bardzo szybko wyrzucała powietrze na zewnątrz. Ponieważ jest tutaj ta obudowa, powietrze mogło się wydostawać, było tłoczone tutaj do tego otworu wylotowego, który prowadził do worka na kurz. Natomiast tutaj w centralnej części powstawało podciśnienie i było z zewnątrz przez ssawkę zasysane to powietrze z kurzem z odkurzanej podłogi. Tu jest jeszcze taka uszczelka, która osłania cały ten silnik. Natomiast bardzo mnie ciekawi, jak dostać się tutaj do silnika. Tutaj są jeszcze 2 śrubki na górze na tej tabliczce ze skrzatem, przypominającym raczej jakiegoś cyrkowca w takiej czapce klauna. No i tutaj są jeszcze 2 śrubki na pokrywie tego wyłącznika. Spróbujmy też do nich zajrzeć. OK, zdejmuję tutaj tą tabliczkę z logotypem. Tak czy inaczej trzeba to wszystko porządnie wyczyścić. No i zdejmuję tutaj też tę górną część obudowy. Patrzę na napisy, tutaj jakieś VC, P2. I teraz prawdopodobnie po odkręceniu tych śrubek będziemy mogli wyjąć silnik, tylko ja bym tutaj jeszcze od razu zajrzał pod tą pokrywę wyłącznika i gniazdka suszarki do włosów. O,
Tutaj mogę zajrzeć do wyłącznika. Nawiasem jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, wyjąłem cały ten wyłącznik. Myślałem, że będą tam przewody prowadzące dalej do silnika, a tutaj są takie dwa styki, które dotykają do blaszek wewnątrz, czyli można to wszystko bardzo fajnie wymontować. Bardzo sprytnie i fajnie zrobione. Patrzę, czy są tutaj jakieś oznaczenia producenta na tym wyłączniku. No jest tutaj oczywiście znaczek VDE, czyli Niemieckiego Związku Elektrotechników, ale jest też znaczek, jest też logotyp producenta, którego niestety nie znam. Muszę poszukać, może uda mi się znaleźć, kto wyprodukował ten wyłącznik. Zaraz sprawdzimy, nawiasem mówiąc, czy on jest sprawny. Ciekawi mnie też, w jakim stanie są te dwie żyły w przewodzie zasilającym. Czy izolacja nie będzie z nich schodziła? Sprawdzimy to megaomomierzem. No to spróbujmy jeszcze odkręcić tutaj te dwie śruby, które prawdopodobnie trzymają, mocują cały ten silnik w obudowie. Śruba, na niej jest podkładka. Tutaj odkładam. Tutaj też odkładam i czy to mogę jakoś zdjąć? Chyba tak, to są takie też dwie gumowe podkładki. Tutaj nawet widać już, jak obraca się końcówka wirnika. No i teoretycznie chyba teraz byłbym w stanie ten cały silnik stąd wyjąć. Nie wiem, czy tutaj to gniazdko go też trzyma. Aha, czyli tak, wyjmuję tutaj tę blokadę i teraz mam zwolnione już tutaj całe to gniazdko suszarki. Ok, czyli żeby to włożyć z powrotem, muszę włożyć te styki i tutaj zablokować to gniazdko. Bardzo sprytnie i fajnie zrobione. Wyjmuję je w ten sposób. No i teraz teoretycznie byłbym chyba w stanie wyjąć ten cały silnik, tylko że on tutaj bardzo mocno w tej obudowie siedzi. Myślę, że przykleiła go ta duża gumowa uszczelka. On jest zabezpieczony przed dostawaniem się kurzu tutaj do środka i to chyba nawet jest to zabezpieczenie dosyć skuteczne, bo wygląda on na w miarę czysty. No ale na przykład, żeby dostać się do szczotek, musimy go koniecznie wyjąć. Pewnie w momencie, kiedy było to w miarę nowe, to on się dosyć łatwo wyjmował. A teraz już nie, ale spróbujemy go tutaj... O, chyba się ruszył. O, już zaczyna się powolutku odklejać. Ostrożnie tylko. Żeby tego nagle nie szarpnąć, nie wyrwać, nie powyrywać tutaj jakichś przewodów. Wydaje mi się, że już wyjmę silnik. Tak czy nie? Jeszcze tu go troszeczkę coś trzyma. O, tutaj jeszcze jest wklejona ta uszczelka. Już chyba. O, i wyjmuję cały silnik ze środka. No tak, tutaj ta gumowa uszczelka jest już bardzo sparciała, zniszczona. Prawdę mówiąc, to najlepiej byłoby ją wymienić na nową, no ale takiej niestety już nie dostaniemy. Tutaj zwróćcie proszę uwagę, że na tym kondensatorze zebrał się taki osad ze stearyny czy parafiny, już nie wiem, która wypłynęła tutaj z niego ze środka przez takie pęknięcie w obudowie. Ta parafina służyła tam do izolacji, do uszczelniania, chroniła przed wilgocią. No ewidentnie już ten kondensator stracił właściwości, zaczął się nagrzewać, rozpuściła się ta, nie wiem, stearyna czy parafina, ta obudowa pękła, wypłynęło, to znaczy, że ten kondensator się nie nadaje do użytku. Być może on w tej chwili nawet jeszcze nie powoduje jakiegoś zwarcia, ale koniecznie trzeba go usunąć, bo
No jest tylko kwestią czasu, kiedy zupełnie, nie wiem, spowoduje tutaj albo całkowicie pęknie, wypłynie z niego ta resztka stearyny, albo spowoduje zwarcie, czy będzie się nadmiernie nagrzewał i się zapali. No trzeba go stąd usunąć, to znaczy zrobimy tak, ja go wytnę, zostawimy go tutaj jako oryginalny element tego silnika, ale te przewody, które przechodzą przez kondensator, po prostu ze sobą połączymy z jego pominięciem. Przy okazji zobaczymy, co jest tutaj na nim napisane. Jeszcze jedna rzecz, którą też trzeba będzie w tym odkurzaczu wymienić, o ile ten silnik w ogóle jest sprawny. Momencik. Popatrzyłem sobie tutaj na te przewody podłączone do tego wyłącznika. One są, te wewnętrzne dwie żyły są bardzo sztywne. Jak tylko wygiąłem leciutko jedną z tych żył, to zaraz ta gumowa izolacja na niej popękała. Tutaj już taki materiałowy oplot drutów, które się w środku znajdują, wychodzi na wierzch. Przypuszczam, że na całej długości, sprawdzimy to jeszcze, ale przypuszczam, że na całej długości tego przewodu już ta gumowa wewnętrzna izolacja tych żył pęka, czyli ten przewód jest po prostu już niebezpieczny. Jeżeli ten silnik będzie sprawny i odkurzacz miałby działać, to ja bym cały ten przewód wymienił. Można dostać na przykład takie ogrodowe przedłużacze w kolorze zielonym i jeżeli taki przedłużacz, czy przewód z takiego przedłużacza tutaj zamontujemy, to on praktycznie będzie wyglądał dokładnie tak jak oryginalny, a będzie w każdym razie bezpieczny w użyciu i tę wtyczkę byśmy wtedy na niego też zamontowali. Ponieważ taki przewód nowy w zielonym kolorze musiałbym dopiero dokupić, to ja bym powiedział tak, usuńmy ten kondensator, sprawdźmy, czy silnik działa. Jeżeli silnik będzie sprawny, to na tym ten odcinek zakończymy i ja zadbam o taki przewód i w następnym odcinku wymienimy przewód i wszystko zmontujemy. A jeżeli silnik będzie niesprawny, no to zobaczymy, bo prawdopodobnie po prostu tylko wszystko to wyczyścimy i ponownie zmontujemy i będzie ten odkurzacz tylko niesprawnym zabytkiem. Zobaczmy, co będzie po usunięciu tego kondensatora. Popatrzmy najpierw, jak te przewody są tutaj doprowadzone, czyli tak, od tego gniazdka, do którego podłączone są przewody zasilające, odchodzą dwa czarne przewody i one tak, łączą się, ten czarny łączy się tutaj z tym fioletowym przewodem idącym do uzwojeń silnika i ten czarny łączy się też tutaj z fioletowym przewodem idącym do uzwojeń. Aha, i one są tutaj na wejściu do tego kondensatora tak czy inaczej ze sobą połączone. Czyli nawet nie musimy, przepraszam, myślałem, że to jest zrobione tak jak w tych najczęściej w polskich, tych pięciokońcówkowych kondensatorach, gdzie przewody przechodzą przez ten kondensator i wtedy po wycięciu kondensatora trzeba je z dwóch stron ze sobą połączyć. Tutaj są przewody od gniazdka zasilającego, tutaj od silnika, natomiast tutaj jest to zrobione inaczej, czyli jeżeli odetniemy ten kondensator i jeszcze zaizolujemy tutaj to połączenie w miejsce, w którym te przewody tak czy inaczej są ze sobą zlutowane, to już niczego innego nie musimy tutaj łączyć. W takim razie mamy nawet zadanie w pewien sposób ułatwione. Wycinam tutaj kondensator, wycinam tutaj kondensator. Tutaj możemy nawet zostawić to jego połączenie do obudowy. Zaraz spróbuję go tak wyczyścić, żeby móc przeczytać, co to jest w ogóle za model kondensatora. A tu w tym miejscu, gdzie te przewody są ze sobą zlutowane, założę nowe termokurczki, tak żeby na pewno tutaj do niczego one nie dotykały i po prostu je tutaj zabezpieczymy. I już jest to połączone, nie musimy niczego ze sobą dalej łączyć. Momencik. O, założyłem tutaj po prostu nowiutkie termokurczki. Niech one tutaj ładnie ścisną końcówki tych przewodów. Tak samo tu. No i ok, i ładnie je tutaj po prostu pod ten kondensator włożymy. I mamy to wszystko zabezpieczone. Zaraz przymocujemy ten kondensator, tylko chciałem go sfotografować, wyczyścić i przeczytać, jakiej jest marki. Ok, wyczyściłem już ten kondensatorek. Jest tutaj oczywiście znak Niemieckiego Związku Elektrotechników VDE. Są tutaj wszystkie dane tego kondensatora. Natomiast mnie bardzo interesowało logo producenta Fraco. To jest firma Frankfurter Kondensatorenfabrik, założona w 1928 roku we Frankfurcie nad Menem, czyli frankfurcka fabryka kondensatorów, która w 1932 roku przeniosła się do miejscowości Tenningen w Badeni-Wirtembergii i działa tam do dzisiaj jako jeden z takich wiodących producentów
kondensatorów. I to, co mnie też bardzo interesuje, to jest ten numerek 955, który tutaj się znajduje, bo wydaje mi się, że to może być data produkcji, czyli wrzesień 1955 roku. To by się zgadzało, bo mówiliśmy, że ten odkurzacz model 111 wszedł na rynek w 1954 roku, czyli w 1955 jak najbardziej był produkowany, więc zapewne ten egzemplarz, który dzisiaj oglądamy, powstał właśnie jesienią 1955 roku, na co wskazywać może ta data na kondensatorze. Bardzo fajna rzecz, ja już te przewody, jak widzieliście, połączyłem i one tutaj tak zostaną, natomiast kondensator również jako już teraz bezużyteczny, ale jednak oryginalny element wyposażenia tego silnika czy tego odkurzacza również tutaj zostanie, więc ja go z powrotem zamontuję, przycisnę go tą klamerką. O, myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Kondensator jest tutaj ponownie zamontowany, oczywiście jest odłączony, przewody są tutaj schowane pod niego i no, może kiedyś ktoś będzie się dziwił, robiąc znowu przegląd tego silnika, dlaczego ten kondensator nie został wyrzucony, no a może też będzie miał wyczucie, że jest to jednak jakaś część zabytkowego urządzenia. Ja troszeczkę też tak pędzelkiem przetarłem ten silnik z kurzu. Możemy jeszcze zajrzeć do szczotek. Jak je się tutaj wyjmuje? Chyba trzeba po prostu zdjąć tę metalową część i możemy wyjąć szczotki. O, śmieszne. A, malutkie szczotki jeszcze w zupełnie dobrym stanie. Mogę nawet sprawdzić ich rozmiary. Nie wiem, 5×6 prawdopodobnie, albo coś takiego. Zobaczmy, mam tu wyzerowane. W szerszym miejscu 6,30 na 5. 5×6,30. Ok, wkładam tę szczotkę z powrotem. No i zakładam tutaj tę metalową klamerkę. Aha, może najpierw w ten sposób. O, i z powrotem szczotka siedzi, tylko na wcisk jest to włożone. No, sprawdźmy dla porządku też tę drugą, w jakim jest stanie, ale prawdopodobnie w bardzo podobnym. Tak, też dobra szczotka może tam spokojnie zostać. No, też już ją tutaj ponownie zamontowałem. Żeby móc ten silnik bezpiecznie wypróbować, ja go włożyłem na chwileczkę ponownie do tej obudowy i myślę, że w ogóle wykorzystamy ten oryginalny wyłącznik. Przy okazji sprawdzimy, czy on działa, tylko wykręcimy stąd ten przewód, który się znajduje. Jeżeli silnik działa, to i tak będziemy ten przewód wymieniać. Założymy tutaj po prostu tymczasowy przewód. Inaczej byłoby trochę niewygodnie ten nasz tymczasowy przewód tutaj podłączać, bo trzeba by po prostu, no może taśmą izolacyjną po prostu do tych styków go podłączyć. Ale wykorzystajmy ten wyłącznik, bo pozwoli nam to też sprawdzić, czy sam wyłącznik się jeszcze nadaje, a w ogóle to sobie obejrzymy trochę dokładniej ten przewód tutaj. Momencik, ja tylko odczepię tutaj przewody od tego wyłącznika. Zaraz te śrubki wykorzystamy. Wyciągnę go. Nawiasem mówiąc, wiem już, kto jest producentem tego wyłącznika. Bardzo ciekawa firma, o tym też za chwileczkę Wam powiem. O, mamy już tutaj w miejsce oryginalnego przewodu podłączony ten nasz tymczasowy i zamontujmy na chwileczkę ten wyłącznik. Tutaj jeszcze trzeba taką blokadkę założyć na gniazdku suszarki do włosów. OK, i teraz powinienem być w stanie tędy, prowadząc przewód, założyć tak ten wyłącznik. Możemy go nawet przykręcić. Nie pamiętam już którymi śrubkami on był. Tymi. Jedną tylko wkręcę, byle go tutaj ładnie trzymało. Dobra, wyłącznik jest już zamontowany. Ten na razie odkładam. W ten sposób musimy postawić ten odkurzacz, żeby tutaj ta część nie obcierała o blat stołu.
Jeszcze chwileczkę. Najpierw przed uruchomieniem zróbmy mały test przy pomocy miernika. Teraz widzę, że nie ma tutaj połączenia. Jest połączony. Włączony byłby teraz odkurzacz. Wyłączony. Ja jednak na wszelki wypadek założę tutaj też tę część, tak przynajmniej prowizorycznie, żeby coś na nas nie wypadło z tego silnika. Nie muszę tego dokręcać, ale jak będzie w ten sposób leżał, to możemy go bezpiecznie podłączyć, ale tak czy inaczej okulary lepiej sobie założyć. Podłączę silnik do regulatora napięcia. Zasilanie mam już włączone i spróbujmy włączyć odkurzacz. Całkiem fajnie ten odkurzaczek działa, no jest już dosyć głośny, ale całkiem skutecznie. Tutaj na wylocie powietrza powietrze dmucha, tutaj jest wciągane, możemy go jeszcze raz włączyć, a pamiętajmy, że jednak jest tutaj sporo obniżone napięcie. No dobra, w takim razie wyjmuję tutaj ten wyłącznik jeszcze raz. Tak, to też wyjmuję, bo musimy to jeszcze i tak wszystko wyczyścić. Wykręcę jeszcze raz ten silnik. Nawet fajnie, bo sobie przy okazji kilka razy właśnie przećwiczymy montaż i demontaż wszystkich tych elementów. Tutaj to mocowanie też wyjmuję. Możemy wyjąć jeszcze raz silnik. To wszystko zaraz umyjemy. Wyjąłem już tutaj ponownie ten silnik z obudowy odkurzacza i chciałbym Wam zaproponować, tak jak już to wstępnie mówiłem, żebyśmy na tym ten dzisiejszy odcinek zakończyli, bo on i tak zrobił się już dosyć długi. Dosyć długo mówiliśmy o historii tych odkurzaczy Vorwerk, a bardzo chciałbym jeszcze skonsultować się z właścicielem czy właścicielami tego odkurzacza, bo ja bym chyba jednak najchętniej ten przewód zasilający wymienił na taki zielony, ale jednak dla bezpieczeństwa współczesny. On już tutaj też w niektórych miejscach ta zewnętrzna izolacja, jak się go zegnie, to też jest dosyć mocno sparciała, popękana. Bezpieczniej byłoby, gdyby ten przewód został wymieniony, najlepiej na taki właśnie pasujący kolorem, ale muszę taki przewód zdobyć, to mi zajmie kilka dni i myślę, że w następnym odcinku, pewnie już znacznie krótszym, weźmiemy się za ponowny montaż tego całego odkurzacza, ale fajnie, że dzisiaj doszliśmy do tego momentu, że mogliśmy sprawdzić działanie tego silnika. Nasmarujemy też tutaj przynajmniej to łożysko, do którego jest łatwiejszy dostęp. Także za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Cieszę się z możliwości obejrzenia tego odkurzacza. Ja już nawet troszeczkę wyczyściłem obudowę. Dziękuję jeszcze raz Rafałowi za jego wypożyczenie i niedługo spotykamy się znowu z tym małym odkurzaczem Vorwerk Lutinus, czyli modelem Cobalt 111 robionym prawdopodobnie na rynek francuski. Cześć i do zobaczenia.